Witajcie kochani! Zapraszam Was bardzo gorąco do poznania razem ze mną historii moich gości. Będzie motywująco, ciekawie i po prostu życiowo. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest tegoroczna maturzystka Kalina Kalwasińska, która aktualnie prężnie działa w ramach fundacji Girls Future Ready. Kalina, kolejny fantastyczny wywiad przede mną. Dzięki wielkie, że dołączyłaś do grona osób, z którymi mam przyjemność rozmawiać w swoim programie. Dzisiaj szczególnie, bo wiem, jak dużo masz aktywności i różnego rodzaju zajęć. Porozmawiamy sobie o Fundacji Girls Future Ready, w której prężnie działasz, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym zadać Ci pytanie, które w mojej ocenie jest dość kluczowe właśnie na temat, o którym porozmawiamy. Powiedz proszę, czym dla Ciebie jest pomaganie i co ono Tobie daje? Witam, dzień dobry. Nazywam się Kalina Kalwasińska i bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, bo pomaganie jest u mnie dość długo. Zaczęło się od podstawówki, jakieś drobne wolontariaty, a teraz wiem, że będąc w fundacji mogę mieć wpływ na znacznie więcej osób i to jest taki po amerykańsku give back aspekt. Czyli jeżeli ja korzystam z jakichś programów rozwojowych, które są dostępne dla wszystkich, także za darmo, to chciałabym dać to samo innym. Dla mnie pomaganie to wyrównywanie szans i dawanie dziewczynom nie tylko z ogromnych miast, dziewczyn, które mają jakieś zaplecze finansowe, możliwości, żeby mogły się rozwijać i żeby były w tym szerokim świecie, żeby mogły konkurować na rynku międzynarodowym. Super, w ogóle to fajne mieć takie podejście i właśnie super, że takie organizacje jak Girls Future Ready istnieją i jest ich pewnie coraz więcej. A powiedz proszę, czy wcześniej miałaś styczność z jakąkolwiek fundacją, czy właśnie ta fundacja, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, jest Twoją pierwszą? To jest moja pierwsza i chyba trafiłam w totka, że trafiłam tam akurat. Idealna dla Ciebie. Dokładnie. Tam jestem Head of Marketing, więc zarządzam 10-osobowym teamem marketingowym. Za każdymi naszymi inicjatywami stoją godziny, setki godzin pracy wielu osób w teamie, więc bardzo cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. No właśnie, i teraz takie kluczowe pytanie kolejne. Czym zajmuje się Girls Future Ready i do kogo jest skierowana przede wszystkim ta pomoc? Do Was. Girls Future Ready to jest fundacja, która jest zarejestrowana zarówno w Stanach, jak i w Polsce. Pomagamy dziewczynom od 14 do 24 roku życia w Europie Środkowo-Wschodniej i to jest jedna z prężniej działających, większych organizacji. Pomogłyśmy już 82 000 dziewczyn. I prowadzimy globalne programy rozwojowe. Stawiamy na public speaking, confidence, pewność siebie, naukę języka angielskiego, global mindset, czyli takie posiadanie wrażliwości na świat, plus też wiedza o tym, jak poruszać się w przestrzeniach międzynarodowych i przede wszystkim teamwork i to, żeby nabierać tych umiejętności, które później będą potrzebne dziewczynom na rynku pracy. A właśnie z takich obserwacji, bo powiedziałaś, że pomogliście już ponad 82 000 dziewczyn z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli nie tylko Polkom. I właśnie jak się patrzysz, Ty i Twój zespół, w ogóle ludzi, którzy stoją za fundacją, z czym młode dziewczyny mają największy problem według Was? Zrobiliście sobie takie porównanie? Sprawdzaliście, co jest taką główną bolączką młodych dziewczyn, na przykład, nie wiem, publiczne wystąpienia, język angielski, czy coś jeszcze zupełnie innego? Wiesz, jak to lubimy czasem mówić przed naszymi wystąpieniami, to w Stanach public speaking to jest największy strach. On niektórych ludzi bardziej przeraża niż śmierć, ale to nie była ta pierwsza iskra. Wiesz co, zaraz do tego wrócę, ale tak naprawdę tym, co rozpoczęło fundację, to było to, kiedy wtedy jeszcze około 16-letnia Zofia Kierner, Zosia z Łodzi, przeczytała statystykę, że te polskie dziewczyny na tle innych Europejek mają najniższy poziom pewności siebie.
I Okej. z tego wziął się ten pomysł, żeby stworzyć taką inicjatywę, która sprawi, że one będą pewne siebie. I dziewczyna, która podeszła po moim TED Talku w Warszawie do mnie, ona akurat nie była Polką, ale myślę, że jej pytanie to jest coś bliskie sercu każdego z nas, bo mamy takie wątpliwości. Powiedziała: słuchaj, ty się zgłaszasz do tych programów, ty robisz te wszystkie rzeczy, ale nie boisz się tej konkurencji? Nie myślisz o tym, że zaraz będzie ktoś lepszy, ktoś, kto umie więcej, ktoś, kto jest bardziej wykwalifikowany? No właśnie to jest to podejście. Ono jest kluczowe. Uważam, że fundacja sprawia, że dziewczyny nabierają wiary w siebie i widzą, że jeżeli one zgłoszą się, spróbują, to jest to, do czego ja jako Head of Marketing mam obowiązek ich nakłonić w social mediach. Na darmowy program, który jest dla nich furtką na świat. Współpracujemy z Roche'em, Marriott, BCG, Bank of America, ambasadą Stanów Zjednoczonych. To jest możliwość, która naprawdę nie trafia się często. Wydaje mi się, że bardzo rzadko, natomiast właśnie tak jak powiedziałyśmy, liczymy, że takie możliwości będą pojawiać się częściej. I tak jak wymieniłaś, mnóstwo znanych, prestiżowych firm bierze udział w Waszej inicjatywie. Jeżeli jesteśmy właśnie już przy tym temacie, ciężko jest zachęcić tak duże brandy do współpracy z Waszą fundacją? Przede wszystkim dla nas liczy się know-how i jeżeli tylko wkręcimy, że tak powiem, osoby, które są w jakiś sposób decyzyjne w większych firmach, w korporacjach, które mają ESG plan, które mają sustainable goals, które chcą iść w taką stronę wspierania kobiet, diversity plus Mają też inicjatywy poświęcone mają takie kobietom. inicjatywy, dokładnie. I te firmy rzeczywiście czasem nawet się do nas odzywają, ale najczęściej wygląda to tak, że czy jesteśmy na jakimś evencie, czy wystawiamy się jako fundacja, na przykład teraz na konferencji Women in Tech, rozmawiamy z różnymi osobami na tych stanowiskach w tych firmach i ustalamy, w jaki sposób taka współpraca mogłaby wyglądać indywidualnie. Okej, dobrze. I rozumiem, że tych firm jest coraz więcej z roku na rok. Jest coraz więcej, tak. Super. Bardzo kochamy to, że oni rzeczywiście, często mamy takie osoby, które są bardzo dedicated i zależy im na tym praktycznie tak jak nam, żeby tym dziewczynom dać największą wartość z tych programów. Już mamy około 25 milionów dolarów wygenerowanej takiej social value. Dlatego, że na przykład w programie naszym flagship, który się nazywa Her Story, w którym sama miałam przyjemność brać udział, jest to współpraca 1 na 1 dziewczyny i mentorki, która jest doświadczoną zawodowo kobietą. Czyli pochodzi z jakiejś konkretnej firmy, tak? Może, ale może niezależnie Okej. prowadzić swoją działalność. No i wtedy naturalnie potrzebujemy tej mentorki. Potrzebujemy kogoś, kto poświęci swój czas dla dobra innych dziewczyn, dla ich rozwoju. Okej, a ile trwa ten program Her Story? To jest jakiś konkretny okres czasu, czy to jest konkretna ilość godzin? Jak wygląda właśnie taka współpraca mentorki i mentee? Może powiem na przykładzie, będzie to łatwiej jasne. zilustrować. Ja swoje Herstory wygrałam w lutym i współpracowałam z dziennikarką Karoliną Słowik. I całym clue tego projektu było to, żeby stworzyć jeden konkretny produkt. I w moim przypadku to były artykuły do Gazety Wyborczej. Niby miał być jeden, ale napisałam 2 i wykazały się 2. Więc współpracowałyśmy przez 3 miesiące. I w tym czasie Karolina rozmawiała ze mną, spotkałyśmy się u niej w Wyborczej w Warszawie i mogłam zobaczyć, w jaki sposób taka praca dziennikarza wygląda w praktyce, z czym to się je. Od kuchni. Dokładnie, plus mogłam też zadawać jej dużo pytań i mieć różne tipsy od niej. I wtedy, jako taki Her Story Final
gala jest właśnie ten moment, w którym ten cel zostanie osiągnięty po tych 3 miesiącach. Czyli u mnie to było wydanie tych artykułów i wtedy w 2 teorii, artykułów. dokładnie, wtedy projekt się kończy. Ale mamy takie przypadki, w których mentorka i mentee tak świetnie się dogadują, że też utrzymują z sobą kontakt, albo później współpraca czy ten kierunek zawodowy trwa. Na przykład dziewczyna, która założyła firmę w ramach swojego Herstory 4 lata temu, nadal ją prowadzi, można kupić jej rzeczy w Warszawie w jej Concept Store. A firma na czym polegała? W sensie założyła firmę modową, czy to była jakaś Tak, firma modową. To była produkująca? współpraca z Risk Made in Warsaw i ona teraz prowadzi własną firmę upcyclingową, sprzedaje torebki. Okej. a, Czyli tak dalej, zaczęła fashion. u Was poprzez właśnie jeden z tych programów, które Tak. oferujecie. Poznała mentorkę swoją, z którą ma dalej relacje i dzięki temu jeszcze świetnie prosperujący biznes, Dokładnie. który trwa nadal. Fantastycznie. Tak, bo jeszcze chciałam nadmienić, jasne. że te projekty herstoryczne to nie tylko dziennikarstwo, tylko właśnie moda, projektowanie, ale też takie bardziej STEMowe. Na przykład dziewczyny ostatnio wysłały misję stratosferyczną w kosmos. Takie naukowe. Dokładnie, tak. To jest Okej. stworzenie własnej aplikacji, założenie firmy, stworzenie biznesplanu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba mieć fajny pomysł, ludzi, którzy generalnie Ci pomogą i Cię też zainspirują w jakiś sposób, a potem po prostu cieszyć się sukcesem, który się wspólnie osiągnął, bo jednak to jest też taka rodzaj współpracy między osobą, która ma chęć rozwoju i drugiej osoby, która już pewne doświadczenia ma i chęć dzielenia z innymi. Powiedziałaś o programie Herstory, a są jeszcze jakieś inne programy w ramach Waszej działalności non-profit? Dokładnie. I jeszcze mamy program, który pomaga dziewczynom nauczyć się angielskiego i jeszcze poznać zachodnią koleżankę. To jest program Girls Global Ready. Okej. On jest znacznie dłuższy, bo trwa około 6 miesięcy. Niedługo będzie nabór. I on polega na tym, że parujemy dziewczyny z Europy Środkowo-Wschodniej, z Polski, z dziewczynami, które są native speakerkami angielskiego, czyli są z Australii, ze Stanów, z Kanady, z Wielkiej Brytanii. I one współpracują przez te kilka miesięcy, tworzą takie mini projekty co miesiąc. Umawiają się na rozmowy, też zawierają przyjaźnie, co jest super sprawą, żeby poznać ten global perspective. I ten team, który wygra te wszystkie challenge, oceni się jego pracę najlepiej, może wygrać tygodniową wycieczkę do Nowego Jorku, fully funded przez nas i naszych sponsorów. O, to jest Więc o co walczyć. Jest o co walczyć i jest to świetna inicjatywa. I rozumiem, że ten właśnie team, który wygra, to wycieczka do Nowego Jorku jest taką możliwością, że wtedy wszystkie te osoby spotykają się na żywo, Dokładnie, osobiście tak. i mogą cieszyć się z wygranej już razem Tak. i celebrować w Nowym Jorku. No dobrze, czyli mamy właśnie te 2 programy. Jest jeszcze coś ewentualnie, o czym mogłabyś wspomnieć, zachęcić Oczywiście. do aplikowania, bo na pewno będą słuchać nas młode dziewczyny. Nie byłybyśmy Future Ready, gdybyśmy nie prowadziły projektów na szeroką skalę, żeby tyle kompetencji wspierać, więc są też programy Herstory Masterclass i one polegają na tym, że współpracujemy z kobietami, które są doświadczone zawodowo, są ekspertkami w danej dziedzinie, na przykład Agnieszka Kula z BCG, czy na przykład Anita Werner z TVN-u. I to jest spotkanie 1,5 godzinne, w którym dana gościni prowadzi swój wykład, plus też można zadawać jej pytania. I to jest taki bardzo ekskluzyw online meeting, gdzie jest mniej więcej 30 uczestniczek i to jest naprawdę unikalna okazja, żeby porozmawiać z kimś, kto jest rzeczywiście on top w danej branży i nawiązać z nim kontakt, plus znowu dowiedzieć się, jak dana praca naprawdę wygląda. Czyli kolejna szansa, żeby właśnie poznać osoby
choćby Anitę Werner z pierwszych stron gazet i jej warsztat dziennikarski, który, tak jak na przykład Ty, osoba interesująca się słowem pisanym i laureatka konkursu Her Story w Gazecie Wyborczej, to byłoby dla Ciebie fascynujące przeżycie móc otrzymać taką szansę, prawda? Dokładnie. Miałam tremę. Anita jest wyższa ode mnie. Oj, to było powiem... bardzo fajnie. Właśnie akurat wczoraj byłyśmy z dziewczynami na spotkaniu z Anitą, która oprowadziła nas po TVN-ie w takiej grupie 20-osobowej. I to jest kolejny benefit bycia w fundacji, z którego absolutnie nie zdawałam sobie sprawy. Czyli to nie jest tak, że projekt trwa 3 miesiące, jak w przypadku Her Story, i się kończy. I jest tyle. To jest baza dziewczyn ambitnych, wspierających się, które studiują na najlepszych uczelniach na całym świecie, UCL, Berkeley, Wellesley College, czy University of Toronto w moim przypadku niedługo. I to jest coś, czego nie da się zrobić od tak. To jest cała społeczność, w której też jeden projekt się nie kończy, tylko cały czas są nowe okazje, nowe opportunities, na które dziewczyny z fundacji mogą liczyć. Tak sobie pomyślałam jeszcze właśnie, jak opowiadałaś, że są to młode, ambitne osoby studiujące na bardzo wymagających uczelniach, między innymi na tej, której Ty będziesz już niedługo studiować. To pierwsza myśl właśnie, jaka przychodzi mi do głowy i pytanie, jak sobie do tej pory radziłaś, dzieląc, nie studia jeszcze, ale naukę w liceum, w polskim liceum, pewnie liceum, które jest wymagające, więc jakbyś mogła może opowiedzieć właśnie o takim złotym środku, jak wydłużyć dobę z 24 godzin na dłuższą, żeby robić tyle aktywności, które Ty masz w swoim kalendarzu. Jak to się robi? Więc rzeczywiście byłam w polskim liceum przez 2 lata, a potem przeniosłam się na program matury międzynarodowej, który jest 2-letni i zdaje się po nim maturę z 6 przedmiotów. Okay. I pisze się małą pracę licencjacką na koniec, więc w teorii jest jeszcze bardziej godzinowo wymagający. Okay. I tym bardziej słyszałam to bardzo często w mojej szkole, że będąc na tym International Baccalaureate Program na IB, nie da się robić nic poza tym, tylko się siedzi w książkach, nie ma się znajomych, nie ma się nic. Nieprawda. A Ty jeszcze udowodniłaś, że da się jeszcze robić więcej. Dokładnie. Na pewno mi pomaga to, że na każdy dzień mam konkretny plan, mam checklistę. Pomaga mi aplikacja Notion na przykład, gdzie po prostu tworzę sobie notatki pojedyncze i staram się wszystko mieć zaplanowane i być on top of things. Mój kalendarz Google wygląda lepiej niż tęcza. I to jest bardzo, bardzo kolorowy. Jest bardzo kolorowy i zawsze się śmieję, że chcesz się ze mną zobaczyć? Dobra, to termin będzie dalej niż u lekarza. Poczekasz z wyprzedzeniem, sobie. już takim konkretnym. Bardzo z wyprzedzeniem, tak, ale uważam, że też po tym poznaje się prawdziwych przyjaciół i ludzi, którzy nam wspierają, że mimo tego, że na przykład z przyjaciółką, z którą mimo tego, że obydwie mieszkamy w tym samym mieście, widzę się czasem raz na 2 czy 3 miesiące, to tylko świadczy o tym, że my chcemy się widywać i mamy taką determinację. I to też jest kolejna sprawa z otaczaniem się w takim gronie ambitnych, zapracowanych dziewczyn, że wszyscy cały czas gdzieś latają, ale jeżeli się chce, it's absolutely doable. I dla mnie też dużym plusem pracy w fundacji było to, że przez to, że ona jest globalna, no to na przykład moją pracę marketingową mogę wykonywać z jakiegokolwiek miejsca. No tak, bo nie masz ograniczeń po prostu związanych z granicami, tylko po prostu praca może być wykonywana z każdego miejsca na świecie. Lubię mówić, że szkołę to trzeba skończyć, ale that's all. Więc po prostu każdą godzinę, którą byłam w szkole, starałam się wycisnąć z niej 100%. Czasem robiłam rzeczy na przerwach, czasem po prostu próbowałam wycisnąć z nauczycieli jak najwięcej, żeby na przykład pomogli mi z danym zadaniem, żeby mi coś jeszcze wytłumaczyli, żeby oddać coś szybciej. Zawsze mój deadline to jest tydzień przed deadline'em,
żeby po prostu mieć taki luz psychiczny, że wszystko jest zrobione i wszystko jest Mam- ogarnięte. Mam takie wrażenie właśnie, że wykorzystujesz każdą minutę, sekundę, nie ma u Ciebie mowy o żadnej stracie czasowej i też jesteś skuteczna w tym, co robisz, bo jednak planujesz sobie i realizujesz te cele, które chcesz osiągnąć na koniec dnia. A właśnie tak jak wspominałaś, że będziesz już niedługo na Uniwersytecie w Toronto, to zastanawiam się, czy dalej będziesz właśnie związana z fundacją, czy będziesz chciała kontynuować tę ścieżkę, którą zaczęłaś właśnie będąc w liceum tutaj w Polsce? Na pewno. Na pewno. Na Już 100%. na 100%. Czyli dalej Tak. będziesz godziła 2 etaty. Jeden na uniwersytecie, drugi tutaj w fundacji. Tylko 2? A, jeszcze więcej jest, okej. Już myślałam, Nie, no, że... żartuję. Oczywiście to jest tak, że fundacja, po pierwsze jestem jej bardzo wdzięczna za te wszystkie możliwości, które dostałam, bo nieczęsto bywa się na eventach w rezydencji ambasadora USA czy na największych konferencjach w stylu ABSL w Krakowie. To jest właśnie taka szansa, która jest absolutnie świetna i właśnie chcę, żeby inne dziewczyny też mogły zobaczyć, że tak to działa. Ja nie miałam o tym pojęcia. Właśnie takie- myślałam, że jeden projekt, koniec. A tak zazwyczaj było. A teraz wiem, że chcę rozwijać się w fundacji, ale rozwijać fundację, żeby Okej. ona się rozszerzała, żeby o nas wiedziano, żeby było o nas głośno też w szkołach, żeby dziewczyny, które chcą się nauczyć angielskiego na świetnym poziomie, a nie mają kasy na korki, żeby przyszły do naszej fundacji, żeby rozmawiały z prawdziwymi native speakerkami, żeby miały fajną pewność siebie, że one potrafią, mogą i umieją. To jest tak jak słucham sobie, to żałuję, że nie było takich możliwości za moich czasów. Wiem, że to może Dokładnie. dziwnie brzmi, ale no nie istniały, albo ja może o nich nie wiedziałam, że takie miejsca są. Bo właśnie bardzo mi się podoba to, co mówisz w takim kontekście wyrównywania szans, żeby każdy miał ten taki fajny start w życiu, żeby startować z tej pozycji takiej, która jest na równi, a nie, że jedni mają, no mówiąc tak bardzo w cudzysłowie, łatwiejszą drogę do pewnych rzeczy niż osoby, które nie mają pewnego zaplecza, które dają pewne rzeczy. I tak jak mówiłaś o tym właśnie, żeby umożliwiać dawanie takiej możliwości młodym osobom. Czy już teraz właśnie rozpoczęłyście plan edukowania i mówienia głośno o Waszej fundacji w szkołach na przykład, żeby młode już dziewczyny mogły skorzystać z tej pomocy, którą macie? Wiesz co, są plany. Czy to jest że na razie to jest etap planów, ale rozumiem, Confidential. że będzie... Tak, są plany projektów ambasadorskich. Też oczywiście, kiedy duża część dziewczyn już jest na uniwersytecie, nie tylko w Polsce, w różnych miastach i tak dalej, to niekoniecznie możemy same na przykład pójść do jakiejś szkoły i dać prezentację. Zobaczcie, jesteśmy super, zapisujcie się do naszych programów. Więc staramy się to robić przez social media, gdzie najwięcej młodych osób można zastać. I działa to, tak? Jest to To skuteczne? działa, tak, ale follow us. Proszę na Instagramie, dlatego że właśnie wtedy wiadomo, jakie są najnowsze programy, czy akurat trafi się w czyjeś serduszko i w czyjąś wymarzoną dziedzinę. I też, żeby się nie zrażać, bo sama najpierw byłam finalistką jednego projektu, nie udało się, a potem zostałam laureatką. Dlatego mówię, że jesteś skuteczna po prostu. Jak sobie zamierzysz cel, to czasami może być tak, że nie osiągniesz go za pierwszym razem, ale za kolejnym już się uda. Ja właśnie też kiedyś mówiłam tutaj w jednym z odcinków, że jakieś niepowodzenie nie zawsze jest właśnie takie negatywne, bo moim zdaniem czasami po prostu więcej z niego wyciągniesz niż z samego sukcesu, który masz na swoim koncie. A jeszcze tak sobie pomyślałam,
z takiej Twojej perspektywy, bo słyszę to i mi się bardzo podoba Twoja energia, że motywujesz dziewczyny, żeby właśnie zapisywały się właśnie na różne programy, które oferujecie, żeby Was śledziły na kanałach socialowych. A czy jest jeszcze możliwość spotkania się z Wami tak fizycznie, żeby, nie wiem, może macie jakieś takie spotkania one-on-one albo cokolwiek takiego, co istnieje? Zazwyczaj właśnie ten tydzień czerwca, który mamy teraz, to jest jedyna okazja w roku, żeby wszystkie nas zebrać w jednym miejscu, albo przynajmniej większość, bo wtedy rzeczywiście zlatujemy na konferencję Women in Tech, zlatujemy na event w ambasadzie, który już w tym roku jest 2 razy większy niż w zeszłym roku, więc też bardzo szybko rośniemy. I cieszę się z tego, że można te twarze, które widzimy online, rozmawiamy na callach, planujemy projekty, tworzymy je, zobaczyć w końcu i się umówić. Ale tak jak mówiłam, kiedy jest globalna inicjatywa, kiedy dziewczyny są tak bardzo porozrzucane po Polsce i po kontynentach, no bardzo ciężko o to. Ale wiem, że część z nich umawia się, że na przykład słuchaj, teraz będę tu i tu, czy któraś z Was będzie też? Może to też będzie jakiś pomysł na dalszy rozwój dla Was. Na koniec chciałam się Ciebie zapytać, ponieważ zawsze zadaję to pytanie, czego mogę Ci życzyć w takim razie? Coś w niedalekiej przyszłości, o czym marzysz? Życz mi odwagi, bo Wydaje mi się, że masz dużo tej odwagi, ale życzę. Okej. Przeprowadzam się na inny kontynent, na stypendium. Nie mam w Toronto praktycznie nikogo oprócz kilku bardzo świeżych znajomych. I to jest bardzo duża zmiana w moim życiu. I życz mi tego, żebym robiła wszystko, co robię z taką samą pasją albo większą. I robiła to z uśmiechem. Do tego Ci życzę. Przesyłam mnóstwo jeszcze swojej energii dla Ciebie, bo wiem, że na pewno Ci się przyda. I powodzenia na studiach. Ja mogę z własnej perspektywy powiedzieć, że spędziłam kilka lat za granicą. Był to fantastyczny okres w moim życiu, który mnie wiele nauczył na różnych płaszczyznach. I uważam, że warto podnosić sobie za każdym razem poprzeczkę, bo to nas uczy i wzmacnia i daje później fajne właśnie możliwości i otwiera nowe drzwi, o których byśmy nawet nigdy nie pomyślały, że takie drzwi można otworzyć. Dokładnie. Więc życzę Ci tego i dzięki wielkie za spotkanie.